Agenci AI. Czym tak naprawdę są? Co potrafią w pracy i od czego zacząć? W tym filmie pokażę Ci 3 poziomy pracy ze sztuczną inteligencją, wyniki badania, które mnie zaskoczyły i działanie agenta AI w praktyce. Zaczynamy. Agenci AI to dosłownie i w przenośni nowy poziom korzystania ze sztucznej inteligencji, który daje ogromne możliwości. Ale zanim do niego przejdziemy i wyjaśnię Ci to zjawisko oraz konkretne narzędzia, chciałbym, żebyś zrozumiał, na jakich poziomach byliśmy wcześniej i jak rozwijała się ta technologia. Być może korzystasz teraz właśnie z niej na podstawowym poziomie, a mógłbyś zrobić to znacznie lepiej. Pierwszy poziom to czaty AI, które wykorzystują sztuczną inteligencję do udzielania Ci odpowiedzi. Pewnie je kojarzysz, ChatGPT, Gemini czy też Claude, to są właśnie tego typu rozwiązania i po prostu zadajesz pytanie, otrzymujesz odpowiedź. System działa pod Twoim ścisłym nadzorem i nie działa samodzielnie, jeśli nie dasz tutaj konkretnej komendy. No i właśnie ma to sporo zalet, ponieważ możesz napisać maila, możesz stworzyć treść na media społecznościowe, przeanalizować jakiś plik, ale system nie działa bez Twojego udziału, co jest uciążliwe i ograniczające. Drugi poziom to połączenie sztucznej inteligencji z pewnymi automatyzacjami oraz dodatkowymi aplikacjami. Na tym poziomie możesz łączyć się na przykład z Twoim Gmailem, z bazą danych. System pobiera tutaj pewne treści, może je przetwarzać, może wysłać maila w Twoim imieniu i tutaj możliwości jest naprawdę wiele. Ale nadal istnieje pewien problem. System działa w pewnym schemacie, który odgórnie ustalasz, czyli nie może wyjść poza Twój schemat. Jeśli stworzysz automatyzację z AI, to ona ma pewien przepływ. Na przykład może to być automatyczne pobieranie Twoich faktur z Google Drive, następnie sztuczna inteligencja je analizuje, wyciąga wnioski, tworzy Ci jakieś tabele i przesyła z powrotem do Google Drive'a. Ale nadal jest to system, który nie wyjdzie poza określone schematy, nie osiągnie tego celu w inny sposób niż te predefiniowane klocki. Kolejny sposób, w jaki możesz wykorzystać AI i automatyzację, to systemy, które są dostępne w znanych narzędziach. ChatGPT ma na przykład połączenia z aplikacjami. Możesz się tutaj połączyć automatycznie z wieloma dostępnymi aplikacjami i wykonywać pewne zadania, korzystając z ich funkcji. Dodatkowo możesz planować zadania, które będą wykonywały się cyklicznie. Wystarczy, że napiszesz lub podyktujesz przy pomocy tej funkcji odpowiednie polecenie. Mógłbym tutaj napisać coś takiego. Co tydzień o godzinie 9 rano prześlij mi podsumowanie dotyczące najważniejszych nowości ze świata sztucznej inteligencji. Wpisuję takie polecenie, wysyłam je do czata i on ustawi zadanie, aby co tydzień wysyłać Ci takie informacje. To jest akurat przykład prostej automatyzacji, ale warto właśnie zaczynać od takich małych rzeczy, które usprawniają nasze życie i pracę. Trzeci poziom. Agent AI. To system, który po odpowiednim ustawieniu pozwala realizować dowolny cel, który mu wyznaczysz. Ten system różni się tym od poprzednich poziomów, że sam wyznacza drogę osiągnięcia tego celu, może sam dobrać narzędzia i umiejętności, które posiada, do których dasz mu dostęp i poprawiać swoje błędy w czasie rzeczywistym. Jeśli zauważy, że coś poszło nie tak albo jakość pracy jest niewystarczająca, jest w stanie samodzielnie to poprawić i dać Ci lepszy efekt. Brzmi to naprawdę świetnie, ale może Ci się wydawać, że ta technologia jest tylko dla programistów lub osób bardzo technicznych. I masz rację, rok temu jeszcze tak było, to było naprawdę skomplikowane, trudne w ustawieniu i działało różnie. Ale w tym roku wszystko się zmieniło, ponieważ narzędzia są coraz prostsze, działają znacznie lepiej i są dostosowane do normalnych użytkowników biznesowych, czy też do osób pracujących. Pokażę Ci narzędzie, z którego sam korzystam, które jest bardzo dobre i świetnie nadaje się na start. Claude posiada narzędzie Claude Cowork, czyli system, który pozwala na wykorzystanie umiejętności agenta na Twoim komputerze. Jak skorzystać z tego systemu? Wchodzisz sobie na stronę Claude'a, pobierasz ich aplikację, no i tutaj, żeby skorzystać z Claude Cowork, musisz mieć płatną wersję. Możesz sobie zobaczyć, jak to wygląda w cenniku. Ja chcę się skupić na praktyce, na pokazaniu Ci tego narzędzia. Tak wygląda program po zainstalowaniu. Mamy tutaj 3 zakładki, możemy sobie to powiększyć. Czat, czyli taki klasyczny czat, poziom pierwszy. Mamy Cowork, czyli naszego agenta AI oraz Code. To jest już narzędzie bardziej dla programistów. My skupiamy się na Coworku. No i teraz proste zadanie, które możemy tutaj zlecić. Na początek musimy wybrać folder, w którym system ma pracować, ponieważ dajesz dostęp systemowi do Twoich realnych plików. W tym wypadku wybieram sobie folder z przykładowymi fakturami, wybieram folder i nadaję dostęp, czyli tutaj mamy Always Allow, czyli system ma już dostęp do tego
pliku może zrobić tutaj wszystko, więc pamiętaj, żeby zrobić sobie zawsze kopie zapasowe i nie pracować na takich bardzo, bardzo ważnych plikach, ponieważ system może je usunąć, edytować i dajesz mu realny dostęp do Twojego komputera. To warto o tym pamiętać. No i teraz wpisujemy sobie polecenie tak jak na czacie. Na przykład przeanalizuj każdą z faktur i daj mi zestawienie w Excelu, które zawiera każdą pozycję oraz wartość. Dane zanonimizuj, żeby nie było widać nazwy firmy ani usługi. Proszę, żeby system zrobił mi takie podsumowanie. Możemy jeszcze dopisać, żeby zrobił mi kilka wykresów. Zrób również wykresy, które przedstawią koszty. Czyli są to faktury kosztowe, więc chcę, żeby system dodał jeszcze jakieś fajne wizualizacje. I teraz przechodzimy do działania, czyli klikam Let's Go. Folder zawiera 22 dokumenty, są to różne formaty JPG, PDF, no i system musi je sobie przekonwertować i zrobić właśnie swoje zadanie. Po prawej stronie mamy progres, czyli rozpisał sobie w punktach, co musi wykonać. Mamy dostęp do konkretnych plików, czyli do faktur. Korzysta również z dodatkowych umiejętności, czyli właśnie czytanie PDF-a, tworzenie plików w Excelu i to wszystko dzieje się automatycznie. Gdy agent pracuje, wykonuje swoje zadania, ty możesz otworzyć nowe okno i rozpocząć nowe zadanie. Ale dodatkowo mamy tutaj opcję również planowania tych zadań, ale te zadania mogą być wykonywane już nie tylko w internecie, ale na Twoim komputerze. Inne systemy pozwalają na jeszcze większe możliwości. Tutaj, jeśli komputer jest włączony, system będzie wykonywał zadania za Ciebie, cykliczne, które mu tutaj ustawisz. Ostatnio na szkoleniu widziałem sytuację, że ludzie nie do końca wiedzieli, do czego wykorzystać agentów, dlatego najprostszy sposób na to po prostu wpisanie do czata, zwyczajnego czata, w tym miejscu albo w ChatGPT, w dowolnym narzędziu. Opisz konkretnie, czym zajmujesz się w firmie, jakie są Twoje codzienne zadania w pracy, powtarzalne, ponieważ agenty AI najlepiej radzą sobie z powtarzalnymi zadaniami, które mają jasną strukturę. I właśnie na końcu dopisz, że wskaż mi, w jakich zadaniach mógłbym wykorzystać agenty AI. Takie polecenie da Ci już konkretne wskazówki i wytyczne, które możesz wdrożyć, ale możesz też zobaczyć sobie tutaj, jeśli wejdziesz sobie na Cowork, mamy tutaj Ideas, masz tutaj mnóstwo inspiracji na to, jak wykorzystać ten system. Ale wróćmy sobie do naszego zadania. Mamy tutaj właśnie opcję ostatnich rozmów, ostatnich aktywności. Mamy informację, że zadanie zostało wykonane, otwieram zestawienie, no i system automatycznie otwiera mi tutaj podgląd. Mamy podsumowanie wydatków z netto, VAT, brutto. Mamy dodatkową zakładkę wykresy. No i tutaj możemy sobie przejrzeć, jak to wygląda. Dodatkowo ten cały plik jest w Excelu, w moim folderze faktury, więc mogę sobie go otworzyć, przesłać dalej i wykorzystać. No i tutaj są również te wykresy w nieco innej formie, wszystko czytelne, wszystko zgadza się z rzeczywistością. Pamiętaj oczywiście o tym, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy, więc na początku, gdy wdrażasz jakiś proces, to bardzo szczegółowo weryfikuj te wyniki oraz napisz w poleceniach, żeby system je weryfikował, żeby miał dodatkowy system sprawdzający. To zadanie może się wydawać proste, ale ja robiłbym to przez godzinę, zanim ręcznie przepisałbym wszystkie dane, stworzył te tabele. Naprawdę to jest czasochłonny proces, a to tylko malutki przykład możliwości tego systemu. A co w przypadku prac bardziej kreatywnych? W ostatnim filmie pokazałem Wam, jak stworzyć taką stronę przy pomocy sztucznej inteligencji. AI tworzy projekt, teksty i umieszcza grafiki w projekcie, potem można ją po prostu opublikować i to wszystko również jest możliwe. I powstaje pytanie, gdzie w tym wszystkim są ludzie? Czy są nadal potrzebni, skoro AI bez mojego dużego nadzoru jest w stanie stworzyć taki projekt, to czy freelancerzy, pracownicy będą potrzebni? Aby odpowiedzieć na to pytanie, przejrzałem mnóstwo badań naukowych i jedno z najciekawszych to Remote Labor Index. Jest to aktualne badanie, które sprawdza, jak systemy AI radzą sobie z wykonywaniem realnych zadań, realnych zleceń, które są umieszczane na właśnie portalach dla freelancerów. Do badania wzięto 240 projektów, które miały opis, pliki oraz właśnie wynik i sprawdzono, jak systemy sobie poradzą z zadaniem. Jak się okazało, nie jest tak dobrze, jak mogłoby się wydawać. Modele AI były w stanie wykonać poprawnie tylko około 4% projektów, czyli na 100 projektów AI potrafiło zrobić tylko 4. Dlaczego tak mało? Bo sztuczna inteligencja dobrze radzi sobie z fragmentami pracy, researchem, analizą danych, czy też stworzeniem jakichś elementów, ale niestety
ponosi porażkę, gdy projekt jest bardzo rozbudowany, nadal wymaga nadzoru, nadal wymaga ludzkiego oka, który zweryfikuje wynik, wprowadzi poprawki i nakieruje system w dobrą stronę. Właśnie dlatego najlepsze efekty daje łączenie sztucznej inteligencji z kreatywnością i doświadczeniem człowieka, z ekspertami, którzy mogą pomóc Ci realnie w pracy, mogą korzystać ze sztucznej inteligencji, jest to naprawdę wskazane, żeby to robili, ale nadal człowiek jest potrzebny w tym procesie. I tutaj z pomocą przychodzi Ci partner tego odcinka, czyli platforma UseMe. UseMe to platforma, która pośredniczy między firmami a freelancerami, czyli ekspertami z różnych branż, których możesz zatrudnić w wygodny sposób. Zarówno jeśli jesteś freelancerem, jak i przedsiębiorcą, możesz korzystać z tego systemu. Pokażę Ci, jak to zrobić krok po kroku, a potem przejdziemy sobie jeszcze do mojego agenta. Na początek kliknij link, który znajduje się w opisie tego filmu. Zostaniesz przekierowany na taką stronę i tutaj masz przycisk Załóż konto. Kliknij tutaj i załóż swoje konto. Wprowadzasz Twój adres e-mail, podajesz hasło, akceptujesz regulaminy i zakładasz swoje konto. I teraz musisz je aktywować, wchodzisz sobie na maila i klikasz w link aktywacyjny. Teraz ważny krok, musisz wybrać, czy to ma być profil freelancera, czyli osoby, która chce wykonywać zlecenia, czy dla zleceniodawcy, czyli takiej, która chce te zlecenia dawać innym. No i my wybieramy sobie właśnie profil zleceniodawcy jako przedsiębiorcy, będziemy delegować naszą pracę innym. Więc kliknij sobie tutaj i teraz czeka Cię kilka pytań oraz konfiguracja systemu. Musisz uzupełnić wszystkie informacje i przechodzimy do panelu. Panel jest bardzo prosty w obsłudze. Mamy tutaj kilka opcji, które przydadzą Ci się w pracy z właśnie podwykonawcami. Na początek, jeśli nie masz jeszcze jakiejś osoby wybranej, z którą chciałbyś współpracować, to mamy dwie opcje. Klikasz w tym miejscu i dokładnie opisujesz, czego dotyczy Twoja usługa. Czy chodzi o stronę internetową, czy może o marketing. Wybierasz najważniejsze opcje, oznaczasz te kategorie, żeby łatwiej było znaleźć to, czego potrzebujesz. Wybierasz tytuł, opis, umiejętności wymagane do realizacji tego zlecenia, czyli na przykład reklama. Możemy wybrać sobie reklama Google. Prawa autorskie to możesz zostawić domyślnie, wtedy freelancer zdecyduje. Możesz określić budżet na ten projekt albo zostawić to puste. Ważność ogłoszenia, no i klikasz dalej. Takie ogłoszenie trafia na taką wirtualną giełdę i freelancerzy będą do Ciebie pisać. Drugi sposób na znalezienie wykonawcy to opcja Znajdź freelancera. Możesz tutaj przeglądać freelancerów, którzy mają konta w systemie, którzy już pracowali dla innych klientów i możemy wejść sobie na przykład w zakładkę marketing albo wpisać u góry, czego szukasz, co chciałbyś, żeby zostało wykonane. No i mamy tutaj od razu różnych wykonawców. Możemy sobie wejść w danego wykonawcę, zobaczyć jego profil, dla kogo pracował, tutaj zobaczyć, ile umów zakończył sukcesem, ile było spornych, ile zerwanych. To właśnie świadczy też o jakości pracy danego człowieka. Jeśli chciałbyś się rozliczyć z freelancerem, który wykonał dla Ciebie pracę, to mamy tutaj taką opcję. Klikasz Rozlicz freelancera, wybierasz jego adres e-mail, czyli wpisujesz tutaj jego e-mail. Jeśli nie ma konta, to będzie musiał je założyć, a jeśli ma, no to będziesz mógł wypisać wszystkie szczegóły. Ja podam tutaj mój adres. Mamy freelancera w bazie, przechodzę dalej, wybieram sobie podaj szczegóły zlecenia, załóżmy, że była to strona internetowa, wybieramy sobie opis, strona na WordPress, przechodzę dalej. Załóżmy, że wykonanie strony było w cenie 3000 zł netto, więc wpisuję sobie tutaj taką kwotę i mamy tutaj informację, czy prawa autorskie mają być przeniesione, czy też nie. Wybieram bez przeniesienia praw. No i mam informację, że tyle zarobi freelancer, a właśnie kwota za zapłatę wynosi tyle. Z czego się ta cena składa? Mamy tutaj wyszczególnienie, wszystko jest czytelne, podatek dochodowy, opłata serwisowa. Wpisujesz tutaj termin opłacenia faktury proforma, wybierasz dodatkowe szczegóły, ilość dni na przesłanie dodatkowych plików, żeby potwierdzić to zlecenie. Mamy potwierdzenie zlecenia, wysyłamy to freelancerowi. Zazwyczaj te formalności będą po stronie freelancera. I tutaj otrzymałem od UseMe specjalny kod rabatowy, który możesz przesłać swojemu freelancerowi, który obniża do końca kwietnia wartość opłat dodatkowych o 20%, więc taka transakcja jedna będzie znacznie tańsza. Myślę, że w sam raz na przetestowanie tego systemu. Kod rabatowy znajdziesz w opisie pod tym filmem. Oprócz kodu rabatowego prześlij swojemu freelancerowi mój kanał, żeby mógł się rozwijać, poszerzać swoje umiejętności dotyczące wykorzystania sztucznej inteligencji. Dzięki temu będzie pracować skuteczniej i będzie w stanie zrobić dla Ciebie znacznie więcej, ponieważ połączenie sztucznej inteligencji z ludźmi znacznie przyspiesza właśnie możliwości i szybkość pracy.
A teraz pokażę Ci coś jeszcze. Pokażę Ci mojego realnego agenta AI, nad którym pracuję od kilku tygodni, który pomaga mi w mojej bieżącej pracy. Mój agent AI aktualnie działa na rozwiązaniu OpenClaw, które być może za niedługo będzie nazywać się MyClaw, więc to trzeba śledzić na bieżąco. Jak działa? Po zainstalowaniu na własnym serwerze albo na własnej maszynie fizycznej masz dostęp do takiego agenta, który może wykonywać dla Ciebie zadania praktycznie bez przerwy. Oczywiście nie za darmo. Możesz się komunikować z nim przez Telegram albo dowolne narzędzie, WhatsApp czy też inny system i dawać mu polecenia, zmieniać pewne rzeczy albo stworzyć sobie taki dedykowany panel dla tego narzędzia. Ja korzystam z tego systemu od kilku tygodni i pokażę Ci, co udało mi się stworzyć w takim ogromnym skrócie, tylko wybrane funkcje, bo jest tego sporo. Myślę, że na moim kanale będę co jakiś czas właśnie dzielił się z Tobą moimi odkryciami i tworami. I przejdźmy sobie do mojego systemu. Tak wygląda serce mojego systemu. Komunikujemy się z Telegramem, który właśnie łączy się z całym systemem i ma dostęp do wielu narzędzi, wielu połączeń. Na przykład mój sklep internetowy. Mogę zobaczyć z poziomu panelu wszystkie moje zamówienia, problemy ze sklepem, jeśli jakieś zamówienia nie przychodzą. Albo system ma dostęp do Todoista, czyli do wszystkich moich zadań dziennych i może automatycznie pomagać mi w ich realizacji, czyli skanuje, jakie zadania mam następnego dnia i sprawdza, czy w jakiś sposób może mi pomóc automatycznie i robi to sam. Tworzyłem taką wizualizację, żeby pokazać Ci, jak działają zaplanowane zadania. Jeśli wybija konkretna godzina, no to system wykonuje zadanie, które jest zaplanowane w systemie, ma cały system zadań i mogę dodawać te zadania. Część dzieje się automatycznie, bez mojego udziału, część robię ręcznie. W ten sposób to wygląda. No i mamy Content OS, czyli system, który rozbudowuje, służy do tworzenia treści. W dashboardzie mogę zobaczyć, jak wygląda na przykład ilość moich obserwujących, ważne powiadomienia dotyczące systemu, które mogę sobie zaadresować i dodatkowe elementy, narzędzia do tworzenia postów, planowania. Działam w ten sposób, że jeśli mam jakieś zadanie i widzę, że jest powtarzalne, to zastanawiam się, jak wykorzystać tutaj sztuczną inteligencję do tego, żeby to przyspieszać. I w takim wypadku jak YouTube jest tutaj sporo zadań i ten system wykonuje za mnie ogromną część pracy. Moja rola sprawdza się do właśnie lekkiego kierowania i wybierania pewnych rzeczy. Na przykład może wygenerować mi miniatury, ja sobie taką miniaturę wybieram. Mogę zobaczyć, jak ta miniatura prezentuje się na tle innych filmów. To wszystko jest pobierane automatycznie, więc jest tutaj naprawdę sporo możliwości. Agenty AI dają duże możliwości, ale niestety mają też wady. Po pierwsze, bezpieczeństwo. Jeśli dodamy zbyt dużo uprawnień, no to ktoś może włamać się do naszego systemu i zrobić tutaj sporo szkody. Druga kwestia to koszty. Utrzymanie tego systemu kosztuje i to nie jest kilkanaście dolarów. Musimy mieć własny serwer, musimy opłacać dodatkowo sztuczną inteligencję. Osobiście w ciągu ostatnich kilku tygodni wydałem kilkaset dolarów na utrzymanie i rozwój tego systemu, a to dopiero początek tego rozwiązania, więc zobaczymy, jak te koszty będą rosły. Z drugiej strony mamy też oszczędności i zyski, więc to trzeba sobie przekalkulować we własnym zakresie. Podsumowując, agenty AI to naprawdę przyszłość biznesu i pracy, ale nie zrobią dla Ciebie wszystkich zadań. Nadal najlepsze efekty osiągniesz, jeśli połączysz technologię z ludźmi, z ekspertami, którzy będą za Ciebie wykonywać pewne zadania, albo z Twoją ekspercką wiedzą i będziesz wdrażał sobie te narzędzia u siebie. Od czego zacząć? Najprościej od Cloud Cowork, który jest właśnie przystępny cenowo, prosty w obsłudze i da Ci doświadczyć w pełni tej technologii. Wszystkie niezbędne linki i materiały dodatkowe znajdziesz w opisie pod tym filmem. Dziękuję Ci za oglądanie. Jeśli chcesz być ze mną na bieżąco i eksplorować świat technologii w pracy, biznesie, to zostaw mi subskrypcję. Będę również wdzięczny za lajka. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Pozdrawiam, Krzysztof Gonet.